Witam ponownie, Przemek z tej strony. Jesteśmy znowu na tej samej łące co na wiosnę. Ponownie będziemy zbierać siano. Ponownie mamy prasę w V6 750 Machaela. No i zobaczymy jak maszyna się sprawiała przez cały rok, no bo w końcu cały sezon przeszło, nie tylko trawy, ale też wiadomo słoma. Także zaraz się zapytamy tutaj Michała, bo dzisiaj operatorem jest Michał, wcześniej był jego syn, także dzisiaj senior nam powie, co z maszyną się działo i jak chodziła i w ogóle jak się spisywała przez cały sezon. Chociaż na początku, skoro już mamy tutaj człowieka, który obsługuje tą maszynę, to może Michał nam powie w ogóle jakich czynności przed zaczęciem pracy trzeba zrobić. Cześć Michał. Dzień dobry, witam. Powiedz nam, no mamy V6, żeby przygotować maszynę do pracy, co tam konkretnie trzeba zrobić? No, wiadomo, trzeba sprawdzać, co okresowo należy przesmarować, to wtedy trzeba przesmarować. Mamy punkty, większość punktów jest smarujący w jednym miejscu. Tam mamy też. Wszystkie są wyprowadzone w jedno miejsce? Są takie smarowniki, które parę tam jest takich, których po prostu trzeba pamiętać i też posmarować, tak na przykład tu. I wszystkie widzę, że są oznaczone naklejką, tak także jest. to też jest... No i każde według instrukcji, każde wymagają tam innego okresu. Co jaki czas dokładnie? Właśnie o to miałem zapytać. Powiedz mi, ile to zajmuje czasu mniej więcej? Zależy jak to tam ma wprawę. Jak to szybko działa? Powiem szczerze, ja osobiście sam nie smarowałem, znaczy na początku tam trochę, pierwszy raz to może smarowaliśmy razem ze synem, wszystkie smarowniki przesmarowaliśmy, a później to syn to robił, więc nie tyle co 300 balotów, nie tyle co 500 balotów smarowania, więc to tak mniej więcej to tam okresowo. Okej, czyli tak można przyjąć, że raz dziennie trzeba by było ją przesmarować, nie? Jeżeli się zrobi tak... No jak się zrobi, znaczy generalnie raz dziennie po skończonej pracy, jak tam zrobić co 400 balotów, to też nie będzie krzywda. To też tego, bo w instrukcji nawet pisze coraz więcej, ale to tam nic się nie stanie, więc jak rano przed wyjazdem ją nasmaruje, do końca dnia nie ma problemu, może jeździć i na końcu dnia dać później na następny dzień rano, czy ten na fajran, czy generalnie przeważnie to odbywa się rano, bo jak późno się wraca w nocy z prasowania, więc ciężko w nocy jeszcze coś później smarować. Zawsze na drugi dzień jest czas na obsługę ranną, więc nie ma z tym problemu. Dobrze Michał, powiedz mi, siatka, bo w instrukcji obsługi jest, że maksymalnie siatka 1,30 m. Ty też używasz 1,30 m? Nie używam, kupiłem 1,23 m i tak używam, nie używaliśmy 1,30 m. Możliwe, znaczy generalnie do siana kiszonki to bez sensu, to się nie opłaca. Wiadomo, na pewno jest trochę droższa. Do słomy miałem taką, miałem kupioną, może ja bym miał taką, to może bym używał, ale miałem taką kupioną, więc trzeba też wykorzystać. To znaczy ja się też spotkałem z opinią tego, że ludzie, którzy mają, no bo wiadomo, jak jest balot i on fajnie wygląda, jak jest owinięty boki, ale znowu ludzie mówią, że jak robią na przykład siano kiszonkę, to przy odwijaniu jest problem, bo ten, wiadomo, tak, stawia się balota. Siano kiszonki to na pewno to się tam raz, że to jest zbędne, a dwa to też do końca tak się praktycznie by to nie zdał egzaminu, bo jak się balota ustawi. Dokładnie. No to zaś ta siatka... To pod spodem ona zostaje i nie jesteś w stanie jej tam wyrwać, bo jak stoi balot na siatce, bo balot też swoje waży, nie? Powiedz mi, czy ty w ogóle ważyłeś jakieś baloty mniej więcej? No nie ważyłem, ale generalnie siano kiszonki, no to podejrzewam, że nawet niektóre to mogą mieć które robiłem prawie po tonę. Bo ładowarka moją, którą używam, ma tonę 400 udźwigu. A już czuła. A po prostu się przechyla i to wiadomo trzeba brać, także tak podejrzewam, że koło tony balot czasami może być. No nie wszystkie, to zależy od stopnia wysuszenia trawy. Wiadomo, tutaj mamy... Te baloty tu akurat takie ciężkie raczej nie powinny być, bo te siano jest tutaj... Wysuszone, trawę widać jest krótka, sucha. No i to ciężko ułożyć ładny balot. No właśnie. Bo wiadomo, jak pierwszy potraw się zbiera, to baloty całkiem ładne wychodzą, no a teraz to wiadomo jest... To i tak inny sezon, więc inaczej to też wygląda, nie? I tak cud, że się udało zrobić ten ostatni pokaz, no bo nie zawsze, nie każdego roku to ładnie wychodzi, nie? Dobra, słuchaj, to ty sobie na razie tu ogarniaj, ja tu jeszcze trochę parę rzeczy powiem o tej prasie, a później nam pokażesz
z kabiny, jak to wszystko działa. Tutaj ostatnio też miałem pytanie klienta, do czego służą te śruby tutaj. To są śruby do naciągu pasów, jeżeli jakiś pas nam ściąga w jedną stronę, no to wtedy sobie tymi właśnie śrubami możemy podregulować, żeby one chodziły po prostu tak, jak powinny chodzić. Za chwilę też, jak Michał już ruszy, to zrobimy kilka ujęć z kabiny. Też powtórzymy, to znaczy pokażemy same ustawienia maszyny. Też się go w ogóle zapytamy, ile maszyna zrobiła balotów, no bo to w sumie też jest wykładnik tego jakości maszyny. No ale tak jak mówiliśmy, jak już Michał stwierdził, jeżeli chodzi o zgniot, no baloty koło tony to już naprawdę to nie jest jakieś byle co i widać, że maszyna ma potężny zgniot, zresztą to już też nieraz na jakichś pokazach, na jakichś takich, których właśnie prasą robiliśmy jakieś prezentacje, to wszyscy byli właśnie pod wrażeniem tego, jak ta maszyna potrafi zgnieść. Nie tylko pasówka, która tutaj mamy, ale też stałe komory McHale'a też naprawdę potrafiły zrobić balot 800-900 kg, także to jest fajny wynik. Dobra, to na razie tyle. Michał niech sobie tutaj zacznie trochę prasować i za chwilę go też zatrzymam i się podpytamy, co i jak przy nastawach maszyny. Dobra, maszyna już się rozgrzała. Idziemy się go podpytać o resztę tematów, których nie poruszyliśmy. Widzę, że faktycznie trawa jest dosyć krótka i te belki wychodzą takie sobie, no ale co zrobić? Trzeba zebrać, także na pewno damy radę. Ja sobie podskoczę tylko. Dobra. Powiedz, Michał, ile zrobiłeś balotów w tym roku? Dokładnie to bym musiał sprawdzić. No tutaj na tym, ale gdzieś około 3000. No już ładnie. Może 3000 z groszem. No coś koło tego było, bo tam wiem, że po żniwach było niecałe 3, tam coś tam na kiszonki się robiło, więc Aha. podejrzewam, że koło 3000 gdzieś tam. 3000 balotów. Powiedz mi, ciągnik ile ma koni? Według tego 138. Co, daje sobie radę bez problemu z tą prasą? Bez problemu. W tej chwili jeżdżę na wałku Eko. Nie ma problemu z ciągnikiem. Podejrzewam, żeby miał mniej koni Też by dawał radę, nie? Dawał radę. A jak się mówi, koni nigdy nie za mało, nie? Tak jest. Wiadomo, jak ma więcej koni, ten sprzęgło, który jest mocniejszy, można też szybciej jechać. Można szybciej jechać, dokładnie. Ja też się spotkałem z jednym klientem, który 220-konnym ciągnikiem twierdzi, że robi 78 belek na godzinę. To myślę, że jest to możliwe. No jest możliwe, no wtedy szybciej jedzie. No przy słomie to tam nie ma problemu, bo słoma jest inaczej ułożona, jest sucha, jest równomiernie. Przy sianie to trzeba to też wolniej jechać, bo jasne, to... ale mówię, tak jak zresztą wcześniej mówiłeś, no tutaj ten pokos też jest raczej taki średni, także też trzeba uważać, żeby to wszystko ładnie było. No siano to też jest nierówno ułożone, to tak nie jest tak, z kombajnu wylatuje sobie słoma równo ułożona, więc dokładnie. można szybciej jechać, no ale to też niestety zaś później ryzyko to, że się stanie, że się zapka, to trzeba wtedy opuścić podłogę i noże i tak dalej, także no. Wiesz co, ja tutaj pokażę może jak wygląda sterownik. Jak widać też są wskaźniki. No właśnie. Wskaźniki prawo-lewo. Teraz jest owijanie siatką, odcinanie nożem, teraz wyrzucamy. Też widać wszystko na sterowniku, co się dzieje. Jak widać też jest wszystkie nastawy, tutaj jest w bardzo prosty, graficzny sposób. A, belka 1,30 m. A powiedz mi, bo teraz jedziemy z nożami czy bez? Z nożami. Tak widać. No widać, że noże są załączone.
Ale z takich praktycznych rzeczy, może niepraktycznych, powiedz mi, jakieś problemy były z maszyną podczas tego sezonu? Do tej pory nie było żadnych problemów. Czyli z gwarancji nie korzystałeś? Generalnie nie. Jedynie tam czujnik od owijania siatki był wymieniony. A właśnie, a powiedz mi, a miałeś, bo tutaj mamy prasę na jednym pasie, miałeś okazję prasować z 3 pasami? No właśnie, że nie. Czyli nie powiesz, czy jest jakaś różnica, czy nie? Znaczy no generalnie z tego co tam tak można powiedzieć, że no z jednym pasem o tyle tego, że jak coś tam drobnego, tak teraz te siano też jest drobniejsze, to na pewno jest mniej strat, bo mniej się przedostaje przez te szczeliny, przez te pasy, mniej na pewno gubi tej. Znaczy tak, no bo ja też jak się tam dowiadywałem, to właśnie z jednym pasem, no właśnie głównie do takich roślin właśnie, które mocno się sypią, jak lucerna. Także jak widać, ten jeden pas też się w takich sytuacjach sprawdza. Jak słyszeliście, kolejny klient zadowolony, co mnie też bardzo cieszy, bo w końcu takie opinie klientów nam też pomagają, bo chcąc sprzedać jakąś maszynę, nie każdy chce słuchać sprzedawcy i jego opowiadania, bo wiadomo, każdy sprzedawca będzie swoje chwalił, ale fajnie jest też móc i mieć możliwość wysłania potencjalnego klienta do jakiegoś użytkownika, tak jak jest Michał. Maszyna zrobiła ponad 3000 balotów bez najmniejszej awarii, jedyny tam był problem faktycznie z jakimś małym czujnikiem. Także myślę, że jest godna polecenia. Jeżeli chodzi o nowości na ten rok, jeszcze tylko wspomnę, w tym roku McHale zaprezentował prasę V8950. Jest to praktycznie taka sama konstrukcja jak V6, z tym, że robi większe baloty, czyli jest troszkę większa komora. Natomiast podbieracz i wszystkie tam komponenty, elementy są dokładnie takie jak w V6. Też zostały zaprezentowane zgrabiarki, w tym roku to jest nowość, i kosiarki bez kondycjonera, bo wiadomo, w Irlandii te maszyny z kondycjonerem są jak najbardziej pożądane, w Polsce niekoniecznie, także w tym roku też będziemy oferować klientom kosiarki bez kondycjonera, na razie tylne. Na razie jeszcze też konkretnie ceny nie znam, ale to oczywiście wszystko się na dniach powinno pojawić. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą. No i dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też się tutaj spotkamy i mam nadzieję, że Michał też nam powie, jak po całym roku, czy coś z maszyną się zmieniło. Dzięki bardzo.